Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj przygotowałam wzór na szal odpowiedni na nadchodzącą jesień. Jest to taki troszeczkę ażurowy szal, więc to nie jest zimowy, tylko ażurek, ale on bardzo fajnie się układa, bardzo mi się spodobał, dlatego postanowiłam, że pokażę Wam, jak go zrobić. On wygląda w taki sposób, że mamy takie po prostu podwójne jakby łańcuszki tworzące takie kwadraciki, czy też rąby. Wszystko zależy, z jakiej perspektywy patrzycie. I tak to właśnie się prezentuje, bardzo fajny, milutki, można sobie taką zrobić apaszkę, szalik, czy też właśnie chustę. Jeśli chodzi o, słuchajcie, włóczki, no to pamiętajcie, że używacie to, co lubicie, to, co macie. Tak naprawdę włóczka nie jest dedykowana do wzoru, więc możecie użyć dowolnej. Ja przyznam się szczerze, że użyłam włóczki, która mi po prostu została z poprzedniego projektu. To była włóczka od Concept by Katia Atenea. Ja miałam dokładnie 2 motki, więc po prostu zrobiłam taki szalik na tyle, ile mi starczyło. Bardziej taka krótka apaszka, ale taka się przydaje na jesienne właśnie poranki, gdzie nie trzeba aż tak bardzo się owijać, ale już jakiekolwiek owinięcie daje nam jakąś ochronę. Także mój szaliczek nie jest zbyt długi, ale tyle wystarczy, żeby go fajnie zawiązać. Natomiast jest oczywiście taki szeroki, żebym mogła sobie go kilka razy owinąć i żeby właśnie fajnie wyglądał. Ja oczywiście odsyłam Was do Waszych ulubionych włóczek, to co macie, naprawdę każda będzie fajnie wyglądała, moherowa, jakakolwiek cienka włóczka, nawet próbkę pokazuję tutaj z Drops Nord. Oczywiście nie zalecam zbyt grubych włóczek, bo może być po prostu wzór ciężki, natomiast pamiętajcie, że zawsze możecie użyć większego szydełka niż zalecane na metce, ponieważ wtedy możecie tworzyć takie puszyste łańcuszki. Ja co prawda użyłam tutaj szydełka 3 mm i też uzyskałam fajną puszystość, ale wiem, że można by użyć większego i wtedy te łańcuszki będą takie większe, puszyste, nabierze takiej wielkości, objętości ten szaliczek. Więc kombinujcie, nie bójcie się, zróbcie sobie próbkę, sprawdźcie, jak się układa, czy większy, czy użyjecie dużego szydełka, czy małego. No i możecie tak naprawdę zrobić z resztek, nawet kolorowy szaliczek, co Wam tam zostało. Myślę, że fajna opcja na pozbycie się jakichś dodatkowych włóczek, które gdzieś tam Wam zostały. Także mam nadzieję, że skorzystacie z projektu i Wam się spodoba. No i oczywiście liczę na Wasze komentarze, ponieważ one mi pozwalają rozwijać kanał. Ja wiem, że czasami nie ma czasu, ale uwierzcie mi, to mi bardzo pomaga, jeśli jakikolwiek ślad zostaje w internecie po filmie, bo film wtedy rozprzestrzenia się dalej, jest większa oglądalność, no i ja mogę sobie pracować dalej. Oczywiście wszystkie informacje zostawię w opisie na dole, jeśli chodzi o szydełko i akurat włóczkę, którą ja kupiłam, no i zostawię linki do sklepów, gdzie można sobie zakupić włóczkę, jeśli oczywiście jej nie macie. A ja oczywiście serdecznie Wam dziękuję za jakiekolwiek wsparcie, no i zapraszam na film. Szalik zaczynamy od zrobienia odpowiedniej liczby oczek łańcuszka. Musi to być liczba, wielokrotność liczby 6 plus 1. To jest bardzo ważne, żeby uzyskać dokładnie taki wzór. Długość Waszego łańcuszka stanowi szerokość Waszego szalika, więc to od Was zależy, ile nabierzecie oczek. Pamiętajcie tylko, że musi to być wielokrotność liczby 6 i na końcu jeszcze jedno oczko. Można zrobić sobie bardzo szeroki szalik, można robić wąski, wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Ja zrobiłam sobie taki na 40 cm szerokości. Lubię, jak on się tutaj zagina, dodatkowo właśnie będzie fajnie układał się wzór. I ja na mój szalik nabrałam 79 oczek łańcuszka, natomiast z Wami wykonam próbkę trochę inną włóczką. Będzie to włóczka Drops Nord i użyję szydełka 3,25 mm. Pamiętajcie, że oczywiście to od Was zależy, jakiej włóczki użyjecie, jakiego szydełka, wszystko zależy od tego, co Wam się podoba, jaką chcecie osiągnąć grubość szalika. Może być oczywiście tak, że w ogóle możecie wziąć większe szydełko niż zalecane, wtedy te oczka będą takie pulchniejsze, grubsze, ładniejsze i ten szaliczek będzie taki właśnie bardzo taki napowietrzony. Dobrze, ja zrobię z Wami próbkę, nabiorę powiedzmy 4 szóstki, czyli 4 razy 6 mamy 24, tak jak mówiłam, na końcu jeszcze jedno oczko, czyli w sumie daję 25 oczek łańcuszka, czyli robię pętelkę podstawową i nabieram 25 oczek łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nabrałam 25 oczek łańcuszka. Są to oczka niezbędne do wzoru. Natomiast przytrzymuję sobie tutaj ostatnie oczko i robię jeszcze oczko brzegowe. Tutaj. One nie jest wliczane do wzoru. Teraz tak, robię pierwszy rząd całymi półsłupkami po to, żeby ustabilizować sobie ten szalik. To jest tylko pierwszy i wyjątkowo rząd i ostatni też będzie taki sam, więc tutaj odwracamy łańcuszek w taki sposób, żeby widzieć tylną pętelkę tego łańcuszka, czyli dokładnie taką, środkową i zaczynamy od drugiej pętelki, czyli ta to było oczko brzegowe, zaczynamy od tej pętelki, czyli tutaj wbijam się, przeciągam sobie włóczkę, pobieram włóczkę od dołu, przeciągam i robię półsłupek. Będę korzystała z półsłupków pobieranych od dołu. Może mieć to znaczenie na wzór, więc jeśli przyzwyczailiście się od góry, to pamiętajcie, że wzór może troszeczkę inaczej wyglądać. I teraz tak, w każdym oczku, w każdej takiej pętelce przekładam i robię półsłupek. Czyli dokładnie wbijam się w środkową pętelkę, przeciągam, pobieram i przez 2 i znowu wkładam tutaj szydełko, pobieram włóczkę od dołu, przeciągam, pobieram i przez 2 pętelki i tak do końca rzędu przerabiamy półsłupki. Pobieramy tylną pętelkę po to, żeby z tej strony mieć ładną krawędź, żeby tutaj ten szaliczek ładnie wyglądał. Dzięki temu mamy tutaj właśnie widoczne oczka łańcuszka. Jeśli ciężko Wam jest pobrać tą tylną pętelkę, możecie robić tak, jak robiliście dotychczas, że można wbijać się w dowolny, zahaczać o dowolną pętelkę, ale wtedy ten brzeg może wyglądać mniej estetycznie. Więc warto się tutaj pomęczyć, nawet jeżeli macie taką drobną włóczkę typu moherową, i przerobić sobie właśnie w taki sposób. Ja już tutaj jestem prawie na końcu. Powinna mieć 25 półsłupków i pewnie tak mam. I ostatnia tutaj pętelka też również do przerobienia. Zrobione. Zaczynamy teraz od robienia już prawidłowego wzoru. Będzie on się składał z 4 sekwencji powtarzanych cały czas w kółko. Ja za chwilkę Wam pokażę pierwszą sekwencję, później pokażę Wam jeszcze raz drugą sekwencję. Natomiast oczywiście później musicie sami już budować sobie długość tego szalika na taką, jaką Wam odpowiada. Ja Wam tylko po prostu wskazówki. Dobrze, słuchajcie. Zaczynamy od pierwszego rzędu. Mamy oczka łańcuszka. Tutaj nabieramy 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Odwracam robótkę i pomijam 2 pętelki. 2 półsłupki. Zobaczcie, jak sobie popatrzycie tutaj, mamy pierwsze oczko od pierwszego rzędu i drugie od drugiego. Jak gdyby te 5 oczek łańcuszka jest w powietrzu, więc je widać, że one nie stanowią wzoru. Natomiast jeśli popatrzycie sobie z góry, to mamy takie pierwsze 2 oczka. 1 i 2. I teraz te 2 oczka pomijam, wbijam się w trzecią pętelkę od naszego wzoru i robię tutaj półsłupek. Zobaczcie. Wbijam się, przekładam i robię półsłupek. W kolejnym oczku również robię półsłupek. I w kolejnym również robię półsłupek. Czyli mamy 5 oczek łańcuszka, pominęłam tutaj 2 i 3 półsłupki. Następnie znowu 5 oczek łańcuszka i tym razem pomijamy 3 półsłupki. 1, 2, 3, czyli 3, szukamy sobie 3 oczka łańcuszka, które są tutaj od góry widoczne. 1, 2, 3, wbijam się w czwartym i kolejno również robię 3 półsłupki w każdym kolejnym oczku. 1, 2, 3 i znowu 5 oczek łańcuszka
I tutaj znowu pomijam 3 pętelki, wbijam się w czwartą, w czwartej robię półsłupek, w kolejnej półsłupek i w kolejnej półsłupek. I znowu 5 oczek łańcuszka, pomijam 3 i tutaj przerabiam 3 półsłupki. Na końcu powinny Wam zostać 2 oczka łańcuszka i to jest prawidłowa liczba. Tutaj jak gdyby tworzymy trochę inny krawędź, w środku jest pełny wzór, a teraz po bokach jest pół wzoru, więc zaczynaliśmy trochę inaczej niż w środku. Zaczynaliśmy od pominięcia tutaj 2 półsłupków i tutaj mamy również 2 półsłupki. I tak będzie wyglądać krawędź. Oczywiście pierwszy rząd jest troszeczkę trudniejszy, ponieważ musieliśmy coś pominąć. Później totalnie będziemy zupełnie inaczej robić, więc początek jest trochę inny, ale później już zobaczycie, że sposób zaczepiania łańcuszka i wbijania się będzie inny. Musimy przerobić tylko tą część. Dobrze, mamy 2 półsłupki, tutaj 2 oczka. Teraz robimy, uwaga, 2 oczka łańcuszka. Wypinam znacznik, gdzie miałam ostatnie oczko, robię narzut i w ostatniej pętelce tutaj przerabiam słupek. Czyli zobaczcie, pobieram całą pętelkę, przeciągam, pobieram, przeciągam przez 2, pobieram i przeciągam przez 2. Jest to tak naprawdę symetryczne zakończenie, z tym, że tutaj zamiast słupka były oczka łańcuszka 2, a tutaj robimy sobie słupek. Ok. Przechodzimy do rzędu drugiego. Zaczynamy od oczka łańcuszka. Odwracamy sobie półsłupek, odwracamy sobie robótkę i od razu tutaj w pierwszej pętelce robimy półsłupek. Raz. Warto sobie znaczyć początek i koniec, natomiast później już łatwo to rozpoznać, gdzie co jest, ale na początku przydadzą się znaczniki, żeby sobie po prostu to znaczyć. I teraz w drugim rzędzie robimy półsłupek i 3 oczka łańcuszka. I teraz wbijamy się w środkowy półsłupek, ten, który tutaj robiliśmy. Środkowy tak naprawdę będzie ten tutaj. Czyli zobaczcie, jak sobie popatrzycie z góry, mamy raz, 2, 3, tutaj. Wbijam się jak gdyby nie tu, tylko tu. Środkowy półsłupek. I robię tutaj półsłupek. W tym miejscu. I znowu 3 oczka łańcuszka. Tym razem wbijam się tutaj pod ten łańcuszek, całkowicie gdzieś mniej więcej na środku, to i tak się ładnie zaczepi i robię tutaj półsłupek. I znowu 3 oczka łańcuszka i teraz zaczepiam w tym samym miejscu co wcześniej na początku, czyli w środkowy półsłupek. I znowu 3 oczka łańcuszka. Wbijam się pod cały ten łańcuszek i zaczepiam i robię półsłupek. Raz, 2, 3. Tym razem wbijam się w środkowe, robię półsłupek. Raz, 2, 3. Wbijam się tutaj w tą przestrzeń luźną, pobieram włóczkę, przekładam półsłupek. Raz, 2, 3. Wbijam się tutaj znowu w środkowy półsłupek. Robię półsłupek. I na końcu raz, 2, 3 i tutaj mieliśmy taką przestrzeń składającą się z 5 oczek łańcuszka, więc albo można pobrać sobie tutaj dowolną pętelkę, ale ja po prostu wbijam się tutaj w całą tą przestrzeń i przerabiam półsłupek. Mamy skończone 2 rzędy. Znowu oczko łańcuszka i przechodzimy do rzędu trzeciego. W rzędzie trzecim zaczynamy od 2 półsłupków. Pierwszy półsłupek stawiamy od razu w tym miejscu, gdzie był półsłupek z poprzedniego rzędu, czyli pierwszy półsłupek tutaj, a drugi stawiamy w tej przestrzeni, czyli tutaj. Następnie wykonujemy 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz tak, pomijamy tą przestrzeń, wbijamy się tutaj, czyli to pomijamy, ten tu, gdzie jest półsłupek, zahaczam jak gdyby nie w pierwszą część tutaj, tylko tutaj, wbijam się luźno, przekładam włóczkę
i robię półsłupek. Raz, drugi półsłupek robię tutaj, 2, a trzeci półsłupek robię tutaj, 3. I znowu 5 oczek łańcuszka, pomijamy ten półsłupek, czyli jak gdyby zawsze wbijam się w kolejną przestrzeń tutaj, ta, która była na górze, nie ta, która jest na dole. Pomijam tą przestrzeń, wbijam się tutaj i znowu robię półsłupek. Raz, w środkowej 2 i za półsłupkiem w tej przestrzeni 3. I znowu raz, 2, 3, 4, 5. To pomijamy, wbijam się w tą przestrzeń, luźno wkładam szydełko, przerabiam półsłupek. Raz. Tutaj wbijam się w ten półsłupek, co jest na środku. Robię 2. I tutaj w tą przestrzeń luźno wkładam szydełko i trzeci półsłupek. I robię 5 oczek łańcuszka. I tutaj na końcu znowu, tak samo jak na początku, tu wbijam się luźno w tą przestrzeń, przerabiam jeden półsłupek. I tutaj, gdzie miałam zaznaczone, w tym miejscu przerabiam drugi półsłupek. Czyli popatrzcie, my tak naprawdę symetrycznie tworzymy wzór. Oczywiście ja przerobię z Wami pierwszą sekwencję, a później Wam pokażę to ułatwienie, na czym to wszystko polega, ale przeróbmy najpierw te wszystkie rzędy. I teraz znowu oczko do góry, odwracam robótkę i robimy w taki sposób, że znowu zbijamy się tutaj i robimy pierwszy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i tym razem od razu zaczepiamy tutaj, tu gdzie było 5 oczek łańcuszka, wbijam się pod łańcuszek i robię półsłupek. Raz, 2, 3 i znowu wyszukuję tutaj środkowej części tych 3 półsłupków, tutaj. Tak naprawdę z tej strony to widać, jakby było za tymi dwoma, ale tak naprawdę to stanowi taki środek. I półsłupek. I znowu raz, 2, 3. Mijam się tutaj. Półsłupek. Raz, 2, 3. Tutaj. Półsłupek. Raz, 2, 3. Pod tą część. Półsłupek. Raz, 2, 3. Mijam się tutaj. Półsłupek. Raz, 2, 3. Półsłupek i ostatnia sekwencja, raz, 2, 3 i tutaj wyszukujemy sobie tego pierwszego półsłupka. Ja oczywiście tutaj nie wpięłam znacznika, ale wiem, gdzie on jest i robię półsłupek. Przeszliśmy przez wszystkie 4 sekwencje, tak będzie tworzył się ten wzór. Warto sobie zapisać na kartce, jak zaczynać i jak tworzyć. Za chwilkę Wam pokażę, o co mi chodzi. Ja mam przygotowaną taką malutką ściągę, żeby się nie pomylić. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, wykonujemy 4 rzędy. To jest cała nasza sekwencja wzoru. I zaczynaliśmy od 5 oczek łańcuszka, tak jak tutaj. I teraz z powrotem będziemy tak samo zaczynać. Warto sobie w ten sam sposób zapisać, żebyście się nie pomylili, jak się wzór zaczyna. Bo jeśli pomylicie jakikolwiek rząd, to wtedy nie wyjdzie Wam taki właśnie fajny podwójny łańcuszek, tylko zacznie się coś innego tworzyć. Zobaczcie, ja skończyłam 4 rzędy i teraz dla powtórzenia wzoru, dla ułatwienia pokażę Wam, jak te rzędy wyglądają, jak one się budują. Oczywiście wszystko już pokazałam, ale jeszcze raz dla pewności. Zaczynamy od 5 oczek łańcuszka, o to jest oczka łańcuszka, czyli zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5. Musicie tylko zapamiętać, w których miejscach się wbijać, ale to będzie bardzo proste, bo to też wynika z tego, żeby tworzyć na przemian właśnie te sekwencje. I teraz tak, 5 oczek łańcuszka. Tutaj pomijaliśmy na początku 2 pętelki, ale my tutaj już nie mamy co pominąć. My po prostu tworzymy tutaj jakby pół naszego rąba. Czyli my 3 półsłupki stworzymy dokładnie tutaj na tym, tak jakbyśmy pominęli tą część. Czyli wbijam się w tą część, przerabiam raz, w środkowej 2 i w ostatniej tutaj przestrzeni 3. 3 półsłupki, czyli zobaczcie, 5 oczek łańcuszka, 3 półsłupki i tak powtarzamy. 5 oczek łańcuszka, 3 półsłupki, 5 oczek łańcuszka, 3 półsłupki. Końcówka się trochę różni, ponieważ nie kończymy 5 oczkami łańcuszka, tylko 2 oczkami i 1 słupkiem. I to jest właśnie w pierwszym rzędzie. Natomiast ta sekwencja się teraz cały czas będzie powtarzać. Raz, 2, 3, 4, 5.
I znowu pamiętajmy, że nie robimy na tym półsłupku, tylko dopiero na tym, czyli tak gdyby tą część pomijamy, dopiero nie w tej przestrzeni, tylko w tej się tutaj wbijamy, robimy 3 półsłupki. Jeden w tej przestrzeni, drugi dokładnie w tym półsłupku i trzeci za tym półsłupkiem. Mamy 3 i znowu 1, 2, 3, 4, 5. To pomijamy, wbijamy się tutaj luźno w tą przestrzeń, wykonujemy jeden półsłupek, 1, 2 i 3 i znowu 1, 2, 3, 4, 5. Tą przestrzeń pomijamy, widzimy, że już jesteśmy prawie na końcu, więc powinniśmy mieć ostatnią tutaj tą część półsłupków i tak się właśnie to zgadza. Tu robimy 3, 1, 2, 3. Oczywiście jeśli macie więcej, no to wiadomo, że będzie się więcej powtarzało tych tutaj sekwencji, 5 oczek łańcuszka, 3 półsłupki. Ja robię taką małą próbkę, więc u mnie tego jest mało. Natomiast widzę, że jestem już na końcu, bo zrobiłam 3 półsłupki, więc na końcu wykonuję 2 oczka łańcuszka, 1, 2, no i ten jeden słupek, który oczywiście zaczepiam robię narzut, zaczepiam o pierwszy tutaj oczko łańcuszka z brzegu. Tak jak wspominałam wcześniej, no ja już nie znaczę, bo wiem, gdzie one są, natomiast warto sobie znaczyć początek i koniec. I tutaj wykonałam słupek, czyli mam dokładnie taki sam początek i koniec. Drugi rząd i czwarty jest dokładnie taki sam. Zawsze taki sam. Jeden półsłupek, 3 oczka łańcuszka, jeden półsłupek, 3 oczka łańcuszka i kończy się jednym półsłupkiem. Zobaczcie, że ten rząd i ten rząd to jest dokładnie to samo. Czyli tak naprawdę musicie zapamiętać pierwszy i trzeci, on się różni, ale tylko dlatego, że przesuwamy sobie tą część, żeby nie była pod spodem jeden po drugi, tylko na zmianę, na taki zygzak. I dlatego tu zaczynamy jak gdyby pełną sekwencją oczek łańcuszka, a tu połową sekwencji. Z tym, że tak naprawdę to jak gdyby 5 oczek łańcuszka stanowi połowę, ponieważ stanowi słupek i oczko. Tak jak tutaj, słupek i oczko. Ok, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam rozjaśniłam ten wzór. No i oczywiście przechodzimy do drugiego rzędu, który jak zwykle zaczynamy oczkiem łańcuszka. I tak jak powiedziałam, drugi i czwarty są bardzo proste, bo zawsze tak samo wyglądają, czyli półsłupek, 3 oczka łańcuszka. Trzeba tylko pamiętać, gdzie się wbijać. A wbijamy się tutaj w tą środkową część, czyli tak naprawdę z tej strony możecie widzieć 2 półsłupki, ale to stanowi środek. Wbijam się tutaj za tym drugim i robię półsłupek. I znowu 1, 2, 3. Tym razem zaczepiam luźną o tą część. Półsłupek. 1, 2, 3. I znowu tutaj. 1, 2, 3. Tutaj. Półsłupek. 1, 2, 3. Tutaj półsłupek. I 1, 2, 3. Tutaj półsłupek, 1, 2, 3, znowu w tej środkowej tutaj części wyszukuję półsłupek i 1, 2, 3, no i tutaj, tak jak wspominałam wcześniej, ja sobie luźno wkładam szydełko i zahaczam półsłupkiem. Mamy zrobiony rząd drugi, rząd trzeci. Znowu zawsze zaczynam oczkiem do góry, tylko w przypadku tutaj, bo w pierwszym rzędzie zaczynamy 5 oczkami do góry. Odwracam. I co? Zaczynamy od 2 półsłupków, czyli pierwszy półsłupek tworzę od razu na tym, co tutaj jest, a drugi półsłupek w tej przestrzeni. Potem 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj pamiętajcie, że oczywiście wybieramy tą przestrzeń drugą, nie tą tutaj, tylko tą drugą. I tutaj robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i znowu 1, 2, 3, 4, 5. Tą przestrzeń pomijam, tą pierwszą, wbijam się dopiero w tą drugą. Tu luźno robię jeden półsłupek. Tu w środku robię drugi półsłupek. I tu robię trzeci półsłupek. I znowu 1, 2, 3, 4, 5. Tą pomijam, wbijam się tutaj. 1, 2 i 3 i 1, 2, 3, 4, 5 i oczywiście na końcu musimy, tak jak zaczynaliśmy, czyli mamy 5 oczek łańcuszka, 2 półsłupki
I tak jak tutaj oczywiście ja sobie bardziej pisałam początek, nie pisałam środka, ale na końcu jest tutaj, są po prostu 2 półsłupki. Czyli znowu wbijam się luźno pod tą łańcuszek, raz, a tutaj, żeby ustabilizować końcówkę, wybieram ostatnie oczko i robię drugi półsłupek. No i przechodzimy do rzędu 4, który jest oczywiście taki sam jak drugi, czyli oczko łańcuszka, odwracam i to samo. 1 półsłupek. Raz, 2, 3. Od razu zaczepiam tutaj. Raz, 2, 3. W środkowym. Raz, 2, 3. Tutaj. Raz, 2, 3. Tutaj. Raz, 2, 3. Może przesunę kartkę, żeby się tutaj nie myliło. I tutaj. Drugi i trzeci rząd jest taki zagęszczający. Zobaczcie, że robimy częściej. Tutaj wbijamy i zawieszamy o półsłupek. Natomiast pierwszy i czwarty rząd to jest po prostu rząd tworzący 5 oczek łańcuszka. No i tutaj też na końcu półsłupek. Dobra. I znowu skończyliśmy, słuchajcie, całą sekwencję, czyli 4 rzędy i znowu zaczynamy od tego. Tak już pomału fajnie wygląda wzór. Oczywiście, tak jak Wam wspominałam, na każdej włóczce będzie wyglądał inaczej. Jeżeli weźmiecie włochatą, będzie inaczej. Jeżeli weźmiecie, tak jak tutaj moją mocno skręconą, będzie wyglądał inaczej. Wielkość szydełka też ma znaczenie, więc wszystko zależy od tego, co chcecie uzyskać. Ja oczywiście nie obrębiam tutaj brogów, nie obrębiam, one w miarę fajnie też wyglądają, nie trzeba tego robić, ale jeśli macie więcej włóczki, możecie sobie zawsze jakoś tam jeszcze wykończyć tą część. No i tak budujemy sobie cały czas 4 sekwencjami. Natomiast ja oczywiście jeszcze Wam pokażę, jak będzie wyglądał koniec, ponieważ tutaj zaczynaliśmy od półsłupków, więc ja też postanowiłam, że zakończę tymi półsłupkami i robię to w taki sposób, że w miejscu, kiedy właśnie mam skończoną sekwencję drugą albo czwartą, to w zasadzie nie ma jakiegoś znaczenia, bo tego wzoru nie będzie widać, ale powiedzmy, że na tym etapie mam skończoną czwartą, czyli po prostu robię oczko łańcuszka, odwracam robótkę i na samym końcu wbijam się tutaj i przerabiam po prostu półsłupki, czyli raz, tu gdzie były 3 oczka łańcuszka, po prostu przerabiam 3 w środku półsłupki, obrębiając sobie jak gdyby te oczka. I tu w środku 1, to gdzie był półsłupek. I tu znowu 3. Raz, 2, 3. I tu w środku 1. I raz, 2, 3. I w środku 1. Ja miałam już bardzo mało włóczki, miałam tylko 2 motki, więc po prostu tak zostawiłam. Natomiast jeżeli oczywiście macie, na pewno macie różne pomysły, można sobie zupełnie inaczej też to wykończyć, można sobie zrobić obrębienie, można sobie zrobić, no co tam macie po prostu w głowie. Nie musi się wcale tak zaczynać ani kończyć, zawsze można wrócić do tego początku i do tego końca i sobie jeszcze coś tam wymyśleć. I tak zobaczcie, ja sobie cały czas tutaj obrębiam tą krawędź po prostu półsłupkami. Tutaj pamiętam, że też mam 3. No i też ostatnim tutaj półsłupku, żeby był róg ładny, też się tutaj wbijam i pobieram. Oczywiście odcinam włóczkę i robię oczko ścisłe tutaj i końcówki włóczek staram się schować we wzorze. Oczywiście pamiętajcie, że próbkę można wyprać, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało po praniu, żeby zobaczyć, jak się rozciągnęła. No i w zasadzie, słuchajcie, tyle. Powtarzamy cały czas te same rzędy, te same 4 sekwencje. Jeśli coś było niejasne, to oczywiście odsyłam do początku filmu. Mam nadzieję, że to będzie widać, w jakich punktach, gdzie się wbijamy i gdzie zaczepiamy. Mam nadzieję, że stworzycie sobie swój piękny szalik. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się tego typu szal. Także ja serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, pa.